Uwaga, uwaga, przerywamy serię szczecińską, ponieważ jesteśmy w zupełnie innym mieście. A dlaczego? Zaraz się przekonamy. Polska szalonych lat 90. XX wieku. Zachłyśnięcie się Europą Zachodnią po upadku muru berlińskiego, wolnością i uginającymi się półkami w sklepach od wcześniej niedostępnych produktów kontra widoki po siermiężnym komunizmie z szarymi budynkami, z odpadającym tynkiem i ulicami, na których jadą zdezelowane tramwaje, które już dawno powinny wylądować na śmietniku historii lub co najwyżej w muzeum. Dzisiaj o komunikacji tramwajowej, ale w tle będziemy oglądać stare materiały, bo będą świetnym uzupełnieniem. W zasadzie to gdzie jestem i czemu. Za mną Biblioteka Raczyńskich, a jak się kawałek obrócimy, to w tle zobaczymy właśnie fontannę. I tak, to jest fontanna na Placu Wolności w Poznaniu. Także już wiecie, gdzie się znajdujemy. Zresztą pewnie po tytule można się domyślić. I gdyby nie pewna rozmowa, to w to miejsce bym się nie wybrał. A mowa tutaj o moim serdecznym ziomo z czasów podstawówki, z którym odbyliśmy krótką rozmowę. I właśnie mówię do niego, że wybieram się do Poznania, a on do mnie, no to jeżeli wybierasz się do Poznania, to przecież ja mam tam puste mieszkanie. No i wiecie, jest taki moment, że zapala wam się żaróweczka w głowie, mi się właśnie taka zapaliła i mówię, dobra, to mogę się wybrać w jakichś najbliższych tygodniach, jakiś weekend. On mówi, że spoko, nie ma problemu, daj znać wcześniej. Także jestem w Poznaniu. I właśnie, Poznań jest cały teraz rozkopany. Ktoś powie, no po co ty się wybierasz do Poznania, jeżeli cały rynek jest rozkopany, całe centrum miasta? Ale to właśnie bardzo dobrze świadczy, dlatego że Poznań się zmienia. Tak wyglądał Plac Wolności w okolicach roku 1992 i 1993. A tak wygląda teraz. Chodźmy dalej. I owszem, to może być niekomfortowe, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, ponieważ bardzo duża część torowisk tramwajowych w centrum miasta jest wyłączona przez to z ruchu, ale potrzeba tutaj zmian i bardzo dobrze, że się tutaj coś dzieje. Plus dodajmy jeszcze taki fakt, że przemieszczam się w kierunku, zresztą już widzicie to, najkrótszej linii tramwajowej tak naprawdę w Polsce, ale też na świecie. I pokażę wam ją. No i nie byłoby to możliwe, gdyby właśnie nie te tutaj zmiany, ta przebudowa cała centrum miasta. Przy okazji ja takie odcinki nazywam trochę dokumentalnymi, ponieważ jak już to wszystko zostanie skończone, no to będzie fajny zapis, co się wtedy wydarzyło. I jak widzicie właśnie tutaj obok mnie pewnie powstanie przystanek i jest tutaj już kawałek torowiska zrobiony, a my idziemy na przystanek, gdzie wsiądziemy w tramwaj, który ma zaledwie 3 przystanki. A więc nie przedłużajmy. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada, ciekawostki i historie podróże, a my dzisiaj ruszamy w trasę linią numer 99 w Poznaniu. Wielu poznaniaków nie jest zadowolonych z tak rozkopanego centrum miasta, ale być może kwestią były kończące się unijne środki. Zresztą sam jestem zdania, że lepiej dużą część rozkopać i wyremontować raz a porządnie. Przy okazji muszę dzisiaj trochę się spieszyć, ponieważ ten weekend jest taki, że już nie jest tak gorąco, ale w tutaj powietrzu coś wisi, będzie na pewno lało. Także mam nadzieję, że nie zmoknę. Zresztą wziąłem ze sobą sprzęt, który nie jest odporny na wodę, dlatego trzeba się spieszyć, żeby zdążyć wszystko nakręcić, zanim lunie. No idąc na przystanek na właśnie Wrocławskiej, patrzcie, co tutaj ładnego dorwałem. No przepiękny jest tramwaj. A tutaj warto zwrócić uwagę przy okazji, że w Poznaniu bardzo dużo jeździ tramwajów niskopodłogowych lub w jakiejś tam części są one niskopodłogowe. To fajna bardzo sprawa. Widać, że ten tabor się wymienia.
Jeśli już jesteśmy przy tym tramwaju, to zobaczmy, jak przerażająco wyglądał tabor w Poznaniu w latach 90. XX wieku. Na ulicach można było spotkać jeszcze o zgrozo tramwaje typu N. Pojawiał się też tabor z Niemiec, ale jak widzicie dość niechlujnie tylko dołożone napisy spółki, wręcz zdzierając nieco te stare. Jednak jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. My tymczasem idziemy ulicę dosłownie obok, żeby wsiąść w linię 99. Jak widzicie, tutaj jest wagon rezerwowy, pewnie to jest, jak dobrze kojarzę, 95 i pewnie do tego jest wykorzystywana, bo jest, jak widzicie, dwukierunkowa, a tutaj w centrum miasta jest to bardzo ważne. Także chodźmy dalej. Bilet do tramwaju zakupiłem w biletomacie na placu Ratajskiego. Koszt na 2022 rok to 15 zł za 24-godzinny bilet normalny na strefę A, czyli Poznań. Wspominam o tym miejscu, bo tak wygląda współcześnie, a tak wyglądało ono kiedyś. I tutaj by się też przydał naprawdę gruntowny remont. Na dowód zostawiam Wam to jedno zdjęcie, do którego komentarza chyba nie trzeba. My tymczasem wróćmy na przystanek tramwajowy na ulicę Szczelecką. No a przede mną już znajduje się przystanek linii 99. Po wejściu do środka pojazdu lekko się zdziwiłem. Tak? Dzień dobry. Tak jest. Przyjechałem, bo stwierdziłem, że trzeba pokazać tę najkrótszą linię tramwajową. Bardzo dobrze, trzeba to. Tak jest. Paranuję. A to paranoja jest trochę? Nie no, ale w sumie z drugiej strony można byłoby to potraktować jako atrakcję, nie? No bo tak naprawdę na świecie najkrótsza linia tramwajowa w tym momencie. Jedziemy składem Moderus, czyli produkcja Modertrans, firmy z Poznania, która coraz mocniej się rozwija. Ich tramwaje znajdziemy w wielu polskich miastach. Nie chciałbym narzekać, ale jadąc tym poznańskim czuć różnicę na plus między tymi składami tramwajowymi wyprodukowanymi dla Szczecina. Muszę zresztą się spieszyć z tekstem, bo już dojeżdżamy do pierwszego przystanku. No i słuchajcie, za nami przejazd tą najkrótszą linią tramwajową w Polsce i na świecie. To jest koniec trasy. Tak naprawdę to, co Wam pokazałem, to no ile to trwało? 3 minuty może? 4? Tak, za nami jest jeden przystanek. Tutaj się kończy, wysiadamy właśnie, tak trzeba uważnie tutaj podają, ponieważ jest tutaj torowisko, ale to pewnie torowisko jest nieczynne. No i co? No i tyle z tego przejazdu.
Kierunek Plac Wiosny Ludzi. Plac Wiosny Ludzi. Przystanek końcowy. No to co? Czas pojechać sobie w stronę Kurnickiej. Linia numer 95 łączy przystanek Wrocławska w ścisłym centrum Poznania z ulicą Kurnicką. Przejazd trwa nieco dłużej i wielu poznaniaków mówi, że jest o wiele sensowniejsze to połączenie. Zwróćcie uwagę na wstępie na tymczasowy przystanek tramwajowy na ulicy i dostawienie drewnianego przedłużenia chodnika, by wygodnie można było wsiadać do tramwaju. Jedziemy przez most Świętego Rocha, tak zwaną trasę kurnicką. Tramwaj kończy swój bieg, podobnie jak linia 99, bez pętli końcowej i wszystkie przystanki na obydwu liniach służą w obydwu kierunkach. Tramwaje przemieszczają się tylko po jednym torze i są to składy tramwajowe dwukierunkowe. W obydwu przypadkach mamy dwóch motorniczych po dwóch stronach tramwaju. Jednak w przypadku linii 95 podnoszony jest pantograf przy zmianie kierunku. W linii 99 nie ma takiej możliwości, bo jeden z przystanków znajduje się w miejscu, gdzie nie ma prądu w sieci, także jest to dość nietypowa rzecz. No jak widzicie, ta trasa też nie jest za długa, 95. Kończy się na Kurnickiej i tak naprawdę niektórzy uważają, że owszem, ta linia ma sens, tamta druga nie. Ja to bardziej potraktowałem jako taką ciekawostkę, atrakcję. Tramwaje dość szybko się przemieszczają, no i to są wiadomo, linie tymczasowe na czas remontu. No co, zaraz wracamy z powrotem sobie do centrum przez most Świętego Rocha, który widzieliście. Tymczasem ja bym Was bardzo chciał gorąco zachęcić do oglądania innych moich wideo. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, lajkujcie te filmy, komentujcie, dodawajcie jakieś swoje własne uwagi. No i co? I to by było na tyle. Oczywiście jeszcze na dole możecie mnie wesprzeć, macie takie tam opcje typu Patronite. Bardzo gorąco zachęcam. Tymczasem do następnego, cześć, a tramwaj właśnie ruszył.